Jednym z moich postanowień noworocznych w tym roku było bycie bardziej ego, żeby w większym stopniu nauczyć się doceniać matkę naturę i to, co dla nas stworzyła. Jeżeli ty jesteś na podobnej drodze i potrzebujesz pomysłów, jak być bardziej ekologiczną osobą, albo po prostu jesteś ciekawy, ciekawa, co do tej pory udało mi się zmienić, to zapraszam do oglądnięcia tego filmiku. Filtr do wody to była jedna z pierwszych zmian w moim życiu. Mimo iż mówią, że w Anglii można pić wodę z kranu, to ja tak jakoś mało wierząca byłam i kupowaliśmy wodę w butelkach. A że wodę piliśmy naprawdę dużo, to sporo tych butelek szło. Od około 2 lat mamy filtr do wody. Sprawdza się bardzo dobrze, woda smakuje ok. No i przy tym zaoszczędziliśmy naprawdę dużo pieniędzy, ilość wyrzucanego plastiku, no i na pewno zdrowie. Ten termos zawsze idzie ze mną do pracy. Raz napełniam go rano, a drugi raz podczas lunchu. Mam akurat dość blisko, żeby sobie pójść do domu, więc nie mam z tym żadnego problemu. Tej butelki używamy, jak idziemy na wspinaczki. Dlaczego nie używam tej samej? W boulderingu używa się talku, magnezji, czyli ona jest wszędzie. Ona jest na butelce, ona jest w twoich ustach, jest na twoich rączkach, więc ja nie chcę tego smaku mieć dosłownie codziennie. To czuć. Fujka. Dlatego używam osobnej butelki. Zawsze mam butelkę wody w torbie. Nigdy nie kupuję jej w sklepie. Silikonowe maty do pieczenia. To jest cudo. Uwielbiam je. Nic nie przywiera, łatwo się czyści. W ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wcześniej ich nie używałam. Jest o wiele lepsza niż folia. No i do tego zero odpadu. Mam jeszcze brązowy papier, bo oczywiście takie maty silikonowe do pieczenia ciast się raczej nie nadają, ale nie używam już w ogóle srebrnej folii. Mam jakąś starą w półce, ale to po prostu jak goście przyjdą, to będzie jak znalazł, żeby im coś zapakować. Beeswax, opakowania z wosku pszczelego. Mam ich w kilku rozmiarach. Największego zazwyczaj używam do przykrywania mojego ciasta na chleb czy bułki i zostawiam do wyrośnięcia. O wiele szczelniej to działa niż tylko sama szmata, a kiedyś powiem, że używałam folii. Nieładnie. Średniego używam zazwyczaj do awokado albo innych produktów spożywczych, które są otwarte w lodówce. Można też ich używać do opakowania kanapek, ale bym poleciła użyć może jeszcze dodatkowego sznurka jako zabezpieczenie, bo to się nie lepi po czasie aż tak bardzo. Ale też zauważyłam na internecie, że są już takie z guziczkiem doszywanym, więc jest o wiele wygodniej i bezpieczniej. I to jest bardzo fajne, że te produkty się rozwijają cały czas, że ludzie usprawniają to, że coraz więcej mają pomysłów. No rozwijamy się w tą stronę. Torby wielorazowego użytku. Ja nie mam samochodu, więc na zakupy zawsze biorę plecak. A w środku mam dodatkową, mniejszą torbę, takiego słodkiego jeżyka, który zawsze mi pomaga, no jak za bardzo zaszaleję. I Krystian też ma swój własny zestaw, jak idziemy na większe zakupy. Gdy mam wybór, to owoce i warzywa kupuję luzem, a gdy kupuję coś takiego jak czereśnia czy winogrono, to zawsze staram się mieć jakąś dodatkową reklamówkę w plecaku, żebym mogła to użyć, ponieważ to potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia. Uzupełnianie płynów. Z tym to akurat mam wielkie szczęście, ponieważ obok mojej pracy jest taki sklep, który się nazywa Healthlink i tam możesz uzupełnić właśnie różnorakie płyny. Ja uzupełniam akurat 3. Mam płyn do mycia naczyń, mam płyn do prania i płyn do płukania. Miałam kiedyś jeszcze odżywkę i szampon, które też uzupełniałam, ale niestety przestały odpowiadać moim włosom i musiałam z tego zrezygnować. W Brighton są jeszcze fajne sklepy, w których możesz uzupełniać ryże, makarony, fasolki, używając swoich własnych opakowań, ale niestety my tam nie jeździmy, ponieważ jest to za daleko dla nas, no i po prostu się czasowo i finansowo nie opłaca. Kupowanie w większych opakowaniach. Zamiast kupować orzeszki czy suszone owoce w takich malutkich opakowaniach, kupuję takie 5-kilogramowe wiadra i jak na razie powiem, że udało mi się znaleźć drugie życie dla każdego wiaderka. Snaki do pracy. Jak mamy lunch, to my nie idziemy do sklepu i nie kupujemy tam jakichś orzeszków czy krojonych owoców. Na lunch zawsze przygotowuję świeżo wyciskany sok i do tego zestaw jakichś orzeszków, owoców, daktyl. Taki mały, słodki zestawik w pudełeczku. I moim zdaniem nie dość, że jest to o wiele bardziej zdrowe, ale też właśnie oszczędzamy pieniądze i nie marnujemy tyle plastiku. Ubrać
ubrania i buty, w których już nie chodzę, a dalej są w dobrym stanie, to oddaję do sklepów charytatywnych. Takie ubrania po domu, jak to się mówi, to łatam aż do naturalnej śmierci. Oczywiście jak mam jakieś ciuchy, które są już strasznie wyglądają, są dalej po domu, ale są niewygodne i po prostu ich nie lubię, no to dobra, pożegnam się już z nimi. Ale jak mam jakieś takie ulubione leginsy, w których chodzę często, są mięciutkie, ale no mają pełno dziur, to je zszywam, no i wyglądają później tak. O, i ostatnio udało mi się stworzyć to oto dzieło, ręczniczki z moich starych koszulek, które już nie były w dobrym stanie. Znalazłam dla nich nowe życie. Idealnie się nadają do moich włosów. Słoiki. Wykorzystujcie to, co macie. Wiem, że produkty Zero Waste na Instagramie wyglądają tak uroczo, tak pięknie. Te wszystkie słoiczki, które są takie same, z tej samej firmy. No wiem, no ale nie o to chodzi. Ja staram się zużywać różnorakie słoiki, pudełeczka, czy do ryżu, orzechów, kociego żarełka, czy nawet kosmetyków DIY, które zaraz Wam przedstawię. Krem do twarzy robię sama z różnych olejów, olejków zapachowych, wosku i aloesu. Trzymam go w starym opakowaniu po kremie Nivea. No i dobrze się sprawdza, ślicznie pachnie, dobrze się wchłania. No i najważniejsze, wiem, co daje na twarz, wiem, co w nim jest. Ocet jabłkowy. Nie kupuję żadnych toników do twarzy. Używam właśnie octu jabłkowego. Wystarczy go rozcieńczyć. 1/3 octu, 2/3 wody do buteleczki i voilà. Taki tonik z octu reguluje pracę komórek skóry i delikatnie ją oczyszcza. I do przemywania używam gazy. Dlaczego gazy? Po prostu mam jej pełno. Mam jej pełno w szafce i w ogóle była nieużywana, więc postanowiłam ją znowu zużyć to, co mam. Pewnie jak się skończy, to kupię te waciki wielokrotnego użytku. Ściereczka do demakijażu. Takie właśnie oto ściereczki używam do zmywania mojego make-upu. Wystarczy tylko woda. W ogóle udało mi się, ponieważ dostałam ją za darmo od jednej z klientek w naszej drukarni, ponieważ się zainteresowałam, więc dała mi w prezencie. Było bardzo mi miło. Uwielbiam tą ściereczkę. Działa bardzo dobrze. Nie potrzebuję żadnych wacików, nie potrzebuję żadnego płynu. Zmywa cały make-up, który ja posiadam. Nie wiem, jakby sobie radziła z wodoodpornym make-upem, bo takiego nie posiadam, więc no nie wiem, ale zwykły tusz, podkład, cienie, eyeliner, wszystko fajnie schodzi. Olejkowe perfumy. No nie wiem, czy wiecie, ale perfumy niestety są toksyczne jak i dla nas, i dla środowiska. Zawierają wiele chemikaliów, a połowę z nich nawet nie znamy, bo oczywiście perfumeria chcą zachować swój sekret. Dlatego zaczęłam używać naturalnych olejków. Mieszam je z takim olejkiem nośnym, jak na przykład słodkie migdały i voilà, oto masz perfum. Wygodnie jest to wlać do takiego rolowanego pojemniczka i można go używać. I oszczędza się naprawdę wiele pieniędzy, no i zdrowia. Odświeżacz powietrza. Wystarczy olejek zapachowy i woda. Tyle. Nie ma tu żadnej filozofii. A, najbardziej polecam olejek cytrynowy. Pachnie najintensywniej i najlepiej się sprawdza. Mydło i żel pod prysznic. Kiedyś ludzie do mycia używali tylko mydła w kostce. Teraz ze względu na wygodę do rąk zaczęli używać mydła w płynie, a do ciała żelu. Czas wrócić do przeszłości. Akurat u mnie w sklepie mogę kupić mydło w kostce totalnie bez żadnego opakowania. Podwójny win. Mydełka są naturalne i przepięknie pachną. I do nich kupiłam, myślałam, że będę taka cool, i dokupiłam bambusowe podstawki. Ale to chyba nie był za dobry pomysł, ponieważ jedna podstawka po czasie strasznie zczarniała, nie wyglądała tak jak przedtem. Możecie tutaj zobaczyć wielką różnicę. Jakieś rady? To pytanie do Was. Co zrobić, by bambus zachował ładny wygląd, ale dalej był recyklinowalny? To jest trudne słowo. Recyklinowalny. Chyba. Czy to jest w ogóle polskie słowo? No ale wiecie, o co mi chodzi. Maseczki i peelingi można stworzyć w domu z przeróżnych produktów. Nie musisz ich kupować.
Pomysłów na internecie można znaleźć pełno na peelingi. Jednym z najpopularniejszych jest peeling kawowy. Składa się po prostu z parzonej kawy, brązowego cukru i jakiegoś oleju. Można dodać też imbiru, cynamonu, też widziałam jakąś wersję z cytryną. No nie ma przeszkód, żeby eksperymentować, naprawdę. Jest tego multium, tych wszystkich przepisów. Bardzo prosta maska pobudzająca i rozgrzewająca. Łyżeczka miodu, pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Podgrzać w mikrofalówce, chwileczkę, na twarz, 15 minut i cudo. Odświeżacz do włosów. Zamiast suchego szamponu używam wody lawendowej. Jak ją zrobić? Trzeba gotować wodę tak około 50 minut i potem dodać kilka kropel olejku lawendowego i później można ją przelać właśnie do butelki, takiej sprayowanej. Znajduję miejsce na głowie, które chcę poprawić. Spryskuję wodą lawendową, biorę ręcznik, jakby wcieram to miejsce, że ten brud przechodzi na mój ręcznik i po wysnięciu włosy wyglądają o wiele lepiej. Kto potrzebuje takiego chemicznego, suchego szamponu? Bambusowa szczoteczka do zębów. Zrezygnowaliśmy z normalnych, plastikowych szczoteczek do zębów na rzecz bambusowych. No są troszeczkę droższe, jak nie 2 razy droższe niż plastikowe, ale myślę, że się opłaca dla środowiska. Kubeczek menstruacyjny. Ojej, rok się chyba zastanawiałam i czytałam wszystkie informacje na ten temat, czy go kupić, czy nie kupić. Nie byłam pewna, nie wiedziałam, czy będzie odpowiadał, czy nie za bardzo taki fujka, ale w sumie kupiłam niedawno i już używałam i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Jestem szokowana, jakie to jest wygodne, w ogóle tego nie czuć. Przy sporcie nie mam żadnego problemu, w nocy nie ma żadnego liku. To w ogóle starcza na 12 godzin taki kubeczek, więc zmieniasz go rano, wieczorem. Tyle. Jak się tak zastanowić, ile statystyczna kobieta wydaje pieniędzy i zużywa tych wszystkich podpasek czy tamponów na rok, a zamiast tego tak to odsunąć i mieć taki kubeczek, który powinien ci wystarczyć na rok, jak też widziałam vlogi, co kobiety miały go też nawet 2 lata bez wymieniania, więc halo. No, to jest przyszłość, moim zdaniem, albo coś podobnego. Depilator zamiast jednorazowej maszynki. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście taki depilator nie należy do tańszych, ale starcza bardzo długo, porównując do na ile ci starcza taka maszynka. No i też jest bardziej eko. Niektórzy się boją bólu, ale tak szczerze powiem, może za pierwszym razem mnie to bolało, a teraz to nawet daje mi to jakąś dziwną satysfakcję. W ogóle, nie, znaczy no nie, że lubię ból, nie chodzi mi w sumie o ból, tylko po prostu przestało mnie to jakoś boleć, to wyrywanie tego włosa, ale jak widzę, jak te włoski są wyrywane tak jeden za drugim, to mi to daje taką satysfakcję czyszczenia. Jak czasem ogląda się takie filmiki, że na przykład ktoś myje podłogę taką bardzo brudną i widzisz, jak ona się tak czyści powolutku, no to ten sam o czym ja w ogóle mówię? Depilatory, cool. Notatniki. To jest coś, co już robiłam w szkole podstawowej. Jak był koniec roku szkolnego, a ja nie wypisałam wszystkich kartek w zeszycie, to je po prostu wyrywałam i wkładałam do pudełeczka. I to pudełeczko mam dalej ze sobą. Przywiozłam je tutaj do Anglii z Polski, żeby się kartki nie zmarnowały. I w sumie mój scenariusz jest napisany na tej kartkach. Ile te kartki mają już lat? Tak jest 20? No ej, o matko, już mam 28 lat. Dodatkowo, jak coś wydrukuję tylko na jednej stronie i później tej kartki już nie używam, to kroję w pół, łączę, stempluję i mam notatnik. W sumie w domu nie mam ich dużo, bo nie drukuję dużo, ale w pracy, no pracuję w drukarni, więc my drukujemy bardzo dużo i oczywiście jest część failów, to jest normalna część pracy, że się zdarzają błędy, nie zawsze z naszej strony, więc no w pracy mam taki spory plik takich moich notatniczków. I taka porada na koniec, jak nie wiecie od czego zacząć, to spiszcie sobie listę. Listę pomysłów, co moglibyście zmienić w swoim życiu. Ale nie oceniajcie tej listy tak od razu, bo wasz światopogląd może się zmienić, miejsce zamieszkania może się zmienić, więc
Może się coś trafić, że a jednak to zmienię, a myślałam, że to nie zmienię, tak? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I później z tej listy wybierzcie sobie taki najłatwiejszy punkt. Co myślicie, że to będzie bardzo łatwe do zmienienia? Skupcie się na tym punkcie i poszukajcie informacji na ten temat, oglądajcie filmiki na YouTubie, jak inni ludzie to zrobili, jak to zmienili i wybierzcie po prostu najlepszą pozycję dla was. I tak po kolei. Nie wszystko naraz, bo tak się nie da. Trzeba powolutku, kroczek po kroczku, cierpliwie, spokojnie. Pamiętajcie, że to nie chodzi o to, żeby jedna osoba była idealna i robiła wszystko tak, jak należy, no bo to jest trudne. Ale to chodzi o małe zmiany, małe kroczki, tak bez stresu, powolutku do przodu, ale żeby to było powielone przez większą ilość osób, bo tylko w taki sposób coś możemy osiągnąć, coś zmienić, mieć jakiś wpływ. Nie wiem, dlaczego sobie tak o tym pomyślałam, ale jest jeden morał z bajki dawno temu w trawie, że konik polny nie boi się małej mrówki, ale jak tych mrówek jest tysiące. Dlatego może w pewnym etapie naszego życia te wielkie firmy zdadzą sobie sprawę, ej, musimy coś zrobić, ponieważ ludzie przestali kupować nasze produkty. Może bądźmy eko. I może w jeden piękny dzień te wszystkie produkty eko nie będą takie drogie, tylko stanieją. No ale jeden człowiek nic nie zrobi. Musi ich być tysiące. Pytanie dnia. Na pewno chciałabym bardziej się rozwijać w tą stronę, być bardziej eko i mam nadzieję, że przybędziecie mi z pomocą. Jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, co mogłabym zmienić w moim życiu, co poprawić, jaki artykuł przeczytać, wspomnij o tym w komentarzu. Pomóż mi. A wy? Jakich zmian dokonaliście w swoim życiu, by być bardziej eko? Czy może planujecie coś zmienić? Pochwalcie się, dajcie mi znać w komentarzu. Jak myślisz, że ten filmik byłby korzystny dla twoich znajomych, to proszę udostępnij go. I ocena pod filmikiem też by była mile widziana. Co do następnego filmiku, z moim mężem, Krystianem, jesteśmy już w związku 11 lat, a małżeństwem 7. I bardzo dobrze się dogadujemy i wiele moich znajomych zawsze pytali, w czym tkwi sekret? Jak wy to robicie, że wciąż utrzymujecie tak dobry kontakt, mimo iż widzieliście się codziennie od 16 roku życia? Bo tak, chodziłam z Krystianem do tej samej szkoły, tej samej klasy. I pomyślałam, że zrobię filmik na ten temat, bo dlaczego nie? Trochę rad w głowie mam, więc jak cię to zainteresowało, to proszę zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. A my widzimy się w przyszłości. I pamiętajcie, zostańcie kreatywni. Pa, pa!